Dzień dobry, nazywam się Jacek Osman, witam Państwa serdecznie na kanale Męskie Rozmowy w naszym nowym cyklu, który uruchomiliśmy na kanale pod tytułem Męskie Porady. W pierwszym filmiku, który nakręciliśmy, ten będzie drugim, w pierwszym filmiku mówiliśmy o przygotowaniach takich do ewakuacji w razie godziny W. I tam mówiliśmy o tym, jak rozpoznać, kiedy się najlepiej szybko ewakuować, jakie są symptomy, które będą świadczyć o tym, że zbliża się ten niebezpieczny czas. Jeśli ktoś z Państwa nie oglądał, serdecznie zachęcam, żeby sobie ten odcinek zobaczyć. Wtedy mówiliśmy bardziej o ewakuacji, dlatego że mogliśmy ją podejmować zdecydowanie wcześniej. Dziś już powiemy sobie o ucieczce, czyli co zrobić w sytuacji, kiedy trochę przespaliśmy te wszystkie symptomy wskazujące na zagrożenie i uciekamy już po tym, jak konflikt się rozpoczął, albo jest już tak blisko rozpoczęcia, że mamy zamkniętą przestrzeń lotniczą, w związku z czym jesteśmy w stanie uciekać tak naprawdę tylko transportem kołowym. I dzisiaj trochę o tym transporcie i zasadach w nim panującym sobie porozmawiamy. Pierwszym pytaniem, na jakie musimy sobie odpowiedzieć w sytuacji ucieczkowej, jest, jakiego środka transportu będziemy używali. Ze względu na to, że drogi główne mogą być zablokowane przez wojsko, przez innych uciekających, bądź być pod ostrzałem, wskazane jest, żeby był to samochód, który posiada jakąś dzielność terenową, czyli taki, w którym możemy zjechać gdzieś z głównej drogi i przemieszczać się po jakichś wertepach. Jednakże pewnym ryzykiem jest posiadanie zbyt dobrych samochodów terenowych i przed tym przestrzegamy. A dlaczego to nie jest dobre rozwiązanie? Z dwóch powodów. Pierwszym powodem może być to, że samochody te zostaną zajęte na potrzeby wojska. Miejmy świadomość tego, że wojsko posiada odpowiednie rejestry tego typu pojazdów i samochody specjalistyczne, czyli właśnie terenowe, czyli właśnie ciężarówki, autobusy mogą być na potrzeby wojska zarekwirowane. Czym ten samochód będzie dla wojska atrakcyjniejszy, tym większa szansa, że tak się stanie. Jeśli to będzie piękny Jeep Wrangler czy Toyota Land Cruiser, prawdopodobnie taki samochód zostanie nam zabrany. Drugi powód, dla którego nie polecamy takich drogich, dobrych samochodów, jest to, że one od razu pokazują zasobność naszego portfela. Pokazują, że jesteśmy ludźmi zamożnymi i co za tym idzie, stajemy się podatni na napady rabunkowe, na próby wymuszenia od nas jakiejś łapówki za to, żeby nas przepuścić, na jakieś oszustwa, które ktoś będzie chciał po prostu na nas zrobić, ponieważ od razu będzie nas typował jako osoby zamożne. W związku z tym, jakie samochody polecamy? Polecamy takie, które mają jakąś dzielność terenową, a na nią zupełnie nie wyglądają. No takim właśnie siedzę. Tak całkowicie na poważnie. Świetnym samochodem, używanym na przykład przez naszego kolegę, który z zawodu jest leśnikiem i bardzo często jeździ tym samochodem po lesie, jest Fiat Panda z napędem 4x4. Samochód całkowicie niepozorny, który świetnie sobie radzi w warunkach również terenowych. Oczywiście nie mówimy tu ekstremalnych, bo to nie jest samochód specjalnie przystosowywany. Jeśli mają to być jakieś typowe samochody terenowe, to weźmy sobie stare, nawet tak stare jak Suzuki Samurai, ale zrobione, troszeczkę podrasowane, z 20-letniego samochodu nikt nie będzie chciał nam zabierać. Taki samochód nie pokazuje też, że jesteśmy osobą, która jest zamożna. Należy też pamiętać, że w każdym samochodzie ucieczkowym powinno się znajdować minimum jedno koło zapasowe. Należy pamiętać, że w nowych samochodach bardzo często tych kół zapasowych nie ma, są zestawy naprawcze. Jeśli w samochodzie nie ma możliwości zamontowania koła zapasowego, powiedzmy mamy butlę z gazem zamiast tego koła, samochód jest na tyle mały, że do środka nie zmieścimy tego koła zapasowego, to taki zestaw naprawczy, który jest substytutem tego koła, powinien się znajdować na naszym wyposażeniu.
Należy zwrócić uwagę, jaki to jest zestaw naprawczy. Musi to być zestaw, który da radę napompować nasze koło, napompować i uszczelnić nasze koło. Także musi być dopasowany do rozmiaru i do wielkości i przeznaczenia opony, do jakiej będzie stosowany. Zdolność terenowa to nie tylko napęd na 4 koła, to również wielkość prześwitu między podłożem a podwoziem. Pojazdy, o których mówimy, to auta, które mają nam posłużyć w sytuacji awaryjnej. Nie są przeznaczone do profesjonalnego offroadu. W czasie ucieczki, kiedy będziemy zmuszeni zjechać z drogi utwardzonej, a może to być spowodowane blokadą przez ustawione checkpointy, bądź ucieczką ludności cywilnej, co spowoduje zator, będziemy musieli użyć drogi alternatywnej. W Polsce taka droga alternatywna to może być droga leśna bądź droga polna. Takie drogi zwykle są wąskie, mogą być też rozjeżdżone przez pojazdy rolnicze, dlatego preferujemy samochody małe, lekkie, najlepiej starszego typu. Dlaczego samochody starszego typu? Poza tym, że nie będą kusiły, żeby ktoś nam zabrał ten samochód, samochody produkowane kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu było o wiele lżejsze niż współcześnie produkowane. Dla porównania, Toyota Corolla z 1989 roku ważyła maksymalnie 940 kg. Toyota Corolla z 2019 roku w wersji hybrydowej waży 1800 kg, 2 razy więcej. Małe, lekkie auto będzie sobie lepiej radziło w grząskim terenie. Obecne normy emisji spalin wymuszają na producentach projektowanie samochodów z jak najmniejszym współczynnikiem oporu powietrza. Powoduje to niestety, że auta te mają niższy prześwit, a zderzaki są tak nisko osadzone, że ciężko jest wjechać w jakikolwiek teren. Sprawia to, że nowe auta mają mniejszą zdolność terenową niż te produkowane jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Niekiedy małe, lekkie auto z napędem na 2 koła o agresywniejszym bieżniku opon może wykazywać lepsze właściwości terenowe niż wielki, ciężki SUV ze słabym napędem na 4 koła z niskim prześwitem na oponach szosowych. Obecnie produkowane samochody wyposażone są w otwarty dyferencjał, który pozwala kręcić się każdemu z kół z osobną prędkością. Prawe koła auta skręcającego w lewo muszą pokonać większą drogę, więc muszą się też kręcić z wyższą prędkością niż lewe koła. Takie rozwiązanie ogranicza zużycie opon i zmniejsza napięcia w układzie zawieszenia. Takie rozwiązanie ma też niestety swoje wady. W samochodzie z napędem na 2 koła przez większość czasu moc rozkłada się mniej więcej równomiernie na każde z przednich kół, podczas gdy tylnie koła są wleczone. Podczas poślizgu jednego z kół moc przenoszona jest na koło z mniejszym oporem, a więc koło ślizgające się. W rezultacie mamy więc napęd na jedno koło, w tym to bezużyteczne. Podobna sytuacja będzie w samochodzie z napędem na 4 koła z otwartym dyferencjałem. W takim wypadku również cała moc będzie przenoszona na koło, które się ślizga. Więc w samochodzie z napędem na 4 koła z otwartym dyferencjałem też w rzeczywistości mamy napęd tylko na jedno koło. Innym typem napędu jest napęd z blokadami, bądź stałymi, bądź takimi, które można włączyć w momencie zjazdu z drogi utwardzonej. Rozróżniamy blokadę centralną, która rozdziela moc 50% na przód i 50% na tył, oraz blokady mostów przedniego i tylniego, które pozwalają każde koło zasilić na sztywno mocą po 25%. W takim przypadku podczas poślizgu każdego z kół tracimy tylko 25% mocy, podczas gdy reszta mocy jest rozdzielana na pozostałe koła w stałych proporcjach. Ostatnim typem napędu jest zaawansowany technologicznie substytut blokad. Wykorzystują systemy elektroniczne, mechaniczne, hydrauliczne, które są w stanie przekazać moment obrotowy na dowolne koło. Taki system przekazuje tyle mocy na koło, które tego potrzebuje. Nawet w przypadku poślizgu 3 kół system jest w stanie przekazać do 100% mocy na ostatnie koło, które jeszcze pracuje. Nasze rekomendacje nie mają na celu stworzenia listy najlepszych samochodów do ucieczki. Mają być raczej inspiracją, jakiego typu pojazdu szukać. Dzielnych terenowo samochodów, również z napędem na 2 koła, jest sporo, zwłaszcza tych wyprodukowanych kilkanaście lat temu. O Fiacie Panda Jacek już wspomniał. Jest to mały, dzielny, terenowy samochód z napędem na 4 koła. Wersje z napędem na 4 koła były dostępne w każdej generacji tego modelu. Innym przykładem może być Suzuki Ignis, mały niepozorny samochodzik z dobrym napędem na 4 koła. Suzuki w większości swoich modeli oferuje dobry napęd na 4 koła. Kolejnym przykładem trochę większego samochodu jest Subaru.
Subaru Impreza, jak w tym przypadku. Subaru również w wielu modelach oferuje dobry napęd na 4 koła. A oto inny przykład samochodu z napędem na 2 koła o zdolności terenowej, którą daje hydropneumatyczne zawieszenie. Citroën to rozwiązanie stosował w wielu modelach, m.in. w Citroenie Xantia, XM, C5, a także starszych BX, CX oraz DS. Żadnym samochodem nie będziemy w stanie się poruszać bez paliwa. A na pewno wszyscy pamiętamy, jak wyglądała sytuacja z dostępem do paliwa po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wszystkie stacje benzynowe były oblężone, wszędzie brakowało paliwa. W sytuacji zagrożenia naszego kraju sytuacja byłaby jeszcze gorsza, ponieważ pierwszeństwo w dostawach paliwa miałoby wojsko, a ludzie robiliby zapasy na dużo dłużej. Z tym można sobie poradzić na 2 sposoby. Najbardziej popularnym sposobem wśród prepersów jest magazynowanie paliwa. Jest to sposób, który nie jest najkorzystniejszy, bo po pierwsze jest trudny i wymaga nakładów. Co to znaczy, że jest trudny? Benzyna czy ropa są składnikami, które średnio nadają się tak naprawdę do dłuższego przechowywania. Nawet z zamkniętych kanistrów taka benzyna paruje. Jeżeli przechowujemy ją długo, dłużej niż rok, to nie tylko będzie parować, ale również będą zachodziły jakieś reakcje chemiczne, będą się wytrącały środki, które niekoniecznie dobrze działają na nasz silnik. W związku z tym, żeby w sposób właściwy taką benzynę sobie magazynować, należy nią rotować. Co to oznacza? Utrzymujemy sobie w domu jakiś zapas benzyny i jeżeli chcemy zatankować samochód, to tankujemy go z tych zapasów, a te zapasy uzupełniamy w taki sposób, żeby one rotowały. Czyli te, które są najstarsze, to tymi się tankujemy, a te, które dotankowujemy, kładziemy naprzód. Niestety cały czas mamy taki problem, że utrzymujemy coś, co jest szalenie łatwopalne, co jest niezgodne z przepisami, już na pewno z przepisami przeciwpożarowymi. I w sytuacji zaproszenia jakiegoś ognia, wybuchnięcia jakiegoś pożaru, no to sami skazujemy się na unicestwienie i na pewno na niewypłacenie nam odszkodowania. Jeśli mówimy o jakimś potencjalnym zagrożeniu wojną, nie daj Boże jakimś uderzeniem, no to sami Państwo macie świadomość, jak wielkie jest zagrożenie. Zresztą ono jest zawsze. Wystarczy, że nie zachowamy należytej staranności i coś nam wybuchnie. Dużo lepszym sposobem od tego będzie zatankowanie się paliwami alternatywnymi, czyli takimi, które nie uchodzą normalnie za paliwa. I tutaj da się to zrobić na 2 sposoby, w zależności od tego, czy będziemy korzystali z diesla, czy będziemy korzystali z silnika benzynowego. Oba te sposoby przedstawimy, ale od razu powiem, czynnikiem, który będzie je łączył, będzie to, żeby to nie były silniki wykonane w najnowszej technologii. Krótko mówiąc, duża liczba czujników, turbin nie będzie działała dobrze na zalanie takiego samochodu paliwem alternatywnym. Tak, w poszukiwaniu doskonałego środka transportu na czas W, środka ucieczkowego, przyjechaliśmy do Bogusia, który się podzieli z nami swoim doświadczeniem w tym zakresie. Boguś działał jeszcze w polskich drużynach strzeleckich razem ze świętej pamięci Adolfem Pudlińskim, więc tymi preperskimi rzeczami troszeczkę przesiąkł i ma też swoje doświadczenia w tym zakresie. Co chcemy Wam pokazać? Spójrzcie sobie na ten samochód. To jest Navara, Nissan Navara, Stary pick-up. z 2000 roku. Tak, no. Raczej nikt nie będzie chciał nam go zarekwirować. Ma jeszcze jeden minus, znaczy plus. Jest to stary, wolno ssący diesel. Tak. Dzięki temu będziemy go chcieli zatankować czym? No olejem, jakimkolwiek olejem roślinnym, takim jakimś tam jak jakiś rzepakowy olej do smażenia, do frytek, takie rzeczy. Normalnie można kupić w sklepie spożywczym i wlać i odpali i jedzie. Nie interesują nas pozamykane stacje benzynowe, kolejki na stacjach benzynowych, tylko po prostu... No ja takie coś wymyśliłem, jak kiedyś byłem na rybach i trochę się zakopałem, przez to zużyłem sporo paliwa. No i podjechałem do jednej stacji benzynowej, okazało się, że już jest zamknięta. Tam ludzie mi skierowali do drugiej stacji benzynowej.
Znaczy nie, po nawigację mnie wtedy skierowała do drugiej stacji benzynowej, okazało się, że stacja już w ogóle jest nieczynna, nie działa ta stacja. No i nagle się okazało, że nie mam prawie paliwa, no i na resztkach paliwa dowlokłem się jeszcze jedną tak z górki do kolejnej stacji, no i tam przytankowałem i powiedziałem sobie, że kurczę, jakbym miał starego takiego jakiegoś diesla, Mercedesa czy coś takiego, nie, no to mógłbym podjechać do sklepu, a 3 sklepy mijałem czy 4 w międzyczasie i mógłbym zalać zwykłego oleju i dojechać na spokojnie gdzieś tam sobie do stacji później, nie. No i tak postanowiłem, że warto mieć coś takiego, żeby miało jakieś alternatywne paliwa, no bo przecież ta benzyna czy ta stacja benzynowa nie zawsze musi być w okolicy, a sklepy spożywcze są jednak dostępne dużo bardziej, nie. I testowałeś to rozwiązanie. Testowałem to rozwiązanie. No to testujemy teraz też. Ile on stał? Ten samochód to w tym momencie to 1,5 roku, ale no łącznie to gdzieś przez 4 lata to przejechał bardzo malutko, nie? To prawie nie jeździ, można powiedzieć, większość stału. Widać, że tutaj dopiero co nabiłem powietrza, bo zarośnięty w krzakach, nie? No dobra, zobaczymy, czy nam odpali. Zobaczymy, no myślę, że będzie to wątpliwe, ale no takie diesle raczej są o tyle fajne, że właśnie mogą stać kupę czasu i to tak jak te stare testy tych Toyot, czy jakieś tam, gdzie tam drzewa rosną w środku i nam się odpala i nie ma problemu, nie? No i to jest zwykły wolnossący silnik Mercedesa wstawiony. Tak, tu była zmiana silnika zrobiona, no pisałem sobie w Google najmniej awaryjne silniki, no i wyrzuciło mi Wyskoczył ten. Mercedesa silniki, nie? No one podobno 1 000 000 kilometrów potrafią wykręcić i bez żadnych remontów, wolno ssące, bez żadnych turbin, bez żadnych tam bajerów. Może jest to wolny samochód, ale ten silnik był w kilku modelach. Wiesz co, W124, W210, no wiele modeli to miało. To jest 24-zaworówka, ale jeszcze były z mniejszą liczbą zaworów. Też, tak, 16, ale też miały mniej cylindrów, bo to jest 3-litrówka, ale były też krótsze, troszkę mniejsze. To samo było praktycznie, to była ta sama konstrukcja. W ogóle te silniki OM606 to są tak zwane, nie? To jest OM606 912. A ten kod OM606 to ma w ogóle grupy jakichś tam wielbicieli, którzy go wstawiają nawet do rajdówek, bo one mają tak fajnie, że one mają denka tłoka chłodzone olejem, że ten olej tam pryska denka tłoka i chłodzi te tłoki. Jak się wstawi zakute tłoki, to mi twierdzili na jednej grupie rajdowej, że nawet do 700 koni można to kręcić. No i to robią do rajdówek normalnie, nie? No 400 koni to podobno wytrzymują te silniki tak. No 200 koni to widziałem, taki silnik zrobiony w rajdówce, takiej ramoklatka taka i wstawiona pompa od ciężarówki wtryskowa. No ona tam przerobione ma sekcję, ma regulację paliwa, ale dużo większą dawkę daje paliwa wtedy. No tylko, że to były wersje już z turbiną. Te z turbiną troszeczkę są mocniejsze wersje. Coś tam mają tłoki, jakieś tam mocniejszą. Ale turbiny nie polecamy do takich No zastosowań. nie, bo raz spotkałem się na rajdzie z takim czymś, że zamoczony filtr powietrza uszczelnił się przez to, że było błoto i woda. No i turbina jak dostała obroty, to rozerwała ten filtr, zaciągnęła to błoto, te kamienie, to wszystko. No i porwało turbinę, połamało łopatki i to wszystko poleciało na cylindry i zatarło silnik, nie? A ten sam drugi samochód, wolno ssący dieselek, przejechał, zalany też miał filtr, no ale on dużo mniej powietrza zużył, miał mniej koni, wolniej tam przejechał, ale przejechał i wyjechał i pojechał dalej i on go później ciągnął i holował, nie? No i tak uznałem, że ja nie chcę żadnej turbiny. Zresztą turbina wiadomo, że co jakiś czas wymaga regeneracji i druga sprawa, no tak myślę, że 200 000 to już obowiązkowo będzie do regeneracji. No i też wymaga jednak większej dbałości już o oleje, bo to już większa precyzja jest, prawda? Taki wolno ssący dieselek jest niezawodny. To jest taki typ pompy, to jest pompa sekcyjna i ona ma to do siebie, że ona jest smarowana olejem z silnika. Ona nie jest smarowana paliwem, bo większość nowych diesli ma pompy smarowane paliwem i teraz jak wlejemy nie takie paliwo, to ta pompa się zaczyna zacierać, bo ona nie ma tego smarowania. A ona daje wysokie ciśnienia, więc ona musi być dobrze smarowana. A te pompy są smarowane, to jest tak jak w ciągniku 60, też właśnie w starych ciągnikach, w naszych Ursusach. Też te pompy były smarowane olejem i dzięki temu one zawsze mają dobre smarowanie, one mogą pompować cokolwiek. Jakikolwiek olej, one będą go na wtryskiwacze podawać. Wtryskiwacz go rozpyli, no i mamy spalanie i zawsze to jakoś jedzie, nie?
Dobra, i teraz tak, uzupełniliśmy tylko płyn chłodniczy. Tak, wcześniej uzupełniłem. Zobaczymy. Ja nie odpalałem go jeszcze. Zapalimy tego. Tutaj mamy do czynienia z samochodem terenowym, ale równie dobrze może to być Golf 2 czy 3, byle w dieslu. Wolno sądzę. Wolno stąd. Jakiś czas? Wiesz, że może to być równie dobrze Golf 2 czy 3, byle w dieslu wolno sącym. Tak, znaczy to też ważne, żeby miały tę pompę właśnie rzędową, tą taką, nie rotacyjną. Tutaj można pokazać tą pompę, ona jest tu widoczna, takie mają w rządku czekaj, trzeba wziąć zaświecę może jakąś latareczkę. O, tu widać ją. Chodzi o te sekcje tutaj, że one są tak w rządku i one wtedy, to jest zwykle te pompy wtedy są, to są te pompy, które są smarowane olejem silnikowym, nie? Żeby nie była to pompa, która jest rotacyjna i ma smarowanie z baku, bo taka pompa nawet wtedy się będzie uszkadzała, jak będziemy mieli nieszczelność na układzie. Bo ona będzie brała banieczki powietrza, będzie nam próbować je sprężyć. No ale będzie co jakiś czas pracować na sucho, później będzie znowu łapać paliwa i to będzie powodować, że ona będzie przycierać się i ona wtedy z czasem nam będzie padać i nie będziemy wiedzieć dlaczego. Miałem tu taki problem kiedyś przy poprzednim silniku, bo tu była rotacyjna przy poprzednim, nie? Też był wolnostący diesel i też był dosyć fajnie rozwiązany, bo miał znowu rozrząd taki niezniszczalny, nie? Tutaj też trzeba pamiętać, że to jest fajne w tych silnikach Mercedesa, że mamy te rozrządy na łańcuchu, które też są właśnie niezniszczalne. A powiedz jeszcze, jak działa to paliwo alternatywne olejowe przy niskich temperaturach? No, problem jest taki, że nie bardzo będzie chciało odpalać nam na niskich temperaturach. Odpalać. Tak, ale później jak już odpalimy, to już da się jechać normalnie. Czy jak go odpalimy na ropie, to... Albo trzeba by go podgrzać bak i silnik, czyli palimy ognisko sobie pod jednym i pod drugim, albo odpalamy go na ropie, czyli na przykład sobie robimy dodatkowe dojście tutaj do węża, jakiś zbiorniczek mały z ropą, żeby tylko odpalić i później zakręcamy kranik i idzie sobie już na ropie. No albo te ogniska musimy ogrzeć, po prostu musimy ogrzeć dobrze to paliwo. No ale normalnie da się jechać zimą, normalnie później jeździ. Nawet mam wrażenie, że jak jest gęstszy olej, bo zależy jaki olej wlejemy, nie? Ale jak jest gęstszy olej, to mam wrażenie, że jest troszeczkę mocniejszy silnik, że troszeczkę lepiej się zbiera i troszeczkę jest taki fajniejszy do jazdy. Do robienia. Słuchaj, 1,5 roku nieruszany samochód, a wcześniej 3 lata chyba stałem. 2 lata. No dobra, to co, A lejemy? przejechał 10 metrów. Wiesz jak zrobimy, ja proponuję? Nie wiem, chcecie można wlać do baku, ale wtedy będziemy tak naprawdę mieli mieszankę. A możemy zrobić tak, że weźmiemy, rozepniemy instalację i podepniemy rurkę, wiesz, do butelki. Będzie widać jak bierze ją i będzie widać jak pracuje. Jak najbardziej. Dobra, wyjaśnijmy co my robimy teraz, nie? Rozpinamy instalację paliwową, żeby wpiąć się z Olejem bezpośrednio. olejem kujawskim. Bezpośrednio, żeby brał z butli. Nie przez bak, bo z baku będę brał mieszankę, nie? Bo tam jeszcze jest No bo troszeczkę jest ropy. paliwa, tak. No to żeby pokazać, że po prostu będzie pracował na tym. Będzie widać jak schodzi po ten olej, nie? Dlatego musimy rozpiąć instalację i wpiąć się z olejem do instalacji.
Dobrze jako preper znać trochę budowę silnika, przynajmniej swojego chociaż. Bo ludzie kupują nowe samochody, nie mają pojęcia jak jest zbudowany. Później nie wiedzą co zrobić, jak żeby naprawić. Mają czasem drobną awarię. Mogliby dalej jechać. No i właśnie dlatego też dobrze, żeby to były te stare silniki, w których dużo rzeczy można zrobić samemu, nie? Wiesz co, zrobimy to nożem. Bez komputera. Nie będziemy się tak bawić z tym. Tak po prostu otworzymy sobie to już, żeby to było gotowe. Tak, no właśnie, ale nawet tych komputerowych to jak człowiek już zna swój silnik, to też troszkę lepiej jest niż jak... Weź mi to trzymać gdzieś tutaj. Ja chcę od razu jak przetnę to włożyć go Do butli. do butli, no. Nie szkoda ci ciąć tego kabla? Nie wiem, to sobie nałożę go, no może sobie go wymienię od razu, tylko taki odcinek będzie do wymiany. Mhm. Ściągę to tędy. Okay. Chyba Jacek musisz go podtrzymać, wiesz, bo nam braknie rąk. Będziesz go trzymał? Mhm. Dobra. To bo spadnie. Tu będziesz dobrą część przeciągnął. Już nie ma połowy butli. Wytrzymał Jacku, jak go przygazuję, to będzie widać wszystko. Tego czasu możemy nie zapamiętać. Tak. No już myślę, że my to mamy. Nie chciałbym zapamiętać teraz sobie. Nie była cała butelka, została 1/4. Tym sposobem pokazaliśmy, że działa. Działa, normalnie by jechał i to elegancko by jechał. Nawet ładniej pracował na tym świeżym oleju niż na starej ropie, która ma 5 lat, nie? Inny sposób na wykorzystanie paliw alternatywnych stosuje Łukasz w swoim samochodzie. Jak Państwo widzicie, to jest Jeep Commander. Ponieważ nie jest to diesel, a jest to samochód z silnikiem benzynowym, no to nie zalejemy go olejem rzepakowym. To, że jest to benzyna, ma swoje plusy. Wojsko też nie będzie tak chętnie rekwirować samochodu, który nie jest w dieslu, bo sami jeżdżą raczej dieslami. Jeśli już będą reklamować samochody, rekwirować samochody benzynowe, to raczej te bardziej ekskluzywne. Czym go możemy, Łukasz, zalać i jak to działa w przypadku silników benzynowych, jakbyś parę słów powiedział? Więc tak, silniki benzynowe, podobnie jak silniki diesla, można zalać palami alternatywnymi, przy czym ta sama zasada jest, nie mogą to być silniki zbyt nowoczesne. Oczywiście w Europie będą to tylko stare silniki ze względu na normy spalania, które mamy i wszystkie nowe samochody muszą je spełniać.
Wszelkiego rodzaju katalizatory, czujniki eliminują nam użycie paliw alternatywnych w tych samochodach. Inaczej ma się chociażby z rynkiem amerykańskim, gdzie wychodzą specjalne silniki przystosowane właśnie do paliw alternatywnych, do zalewania etanolem bądź innym alkoholem. Z założenia. Z założenia. Dużo takich samochodów w Stanach Zjednoczonych było jako samochody robocze w trudnych warunkach, gdzie po prostu w przypadku braku dobrej jakości paliwa, bo to też o tym mówimy, nie tylko, że nie ma benzyny, ale ta benzyna jest słabej jakości, możemy taki silnik zalać. To jest trochę inny typ silnika, natomiast to jest też zwykła V8 bez turbiny, którą też można zalać alkoholem, ona sobie poradzi. Oczywiście ten samochód już jest mocno uczynnikowany, więc w przypadku zalania go paliwem alternatywnym będą mu się świeciły wszystkie kontrolki, ale nadal będzie jechał. W tym momencie w Polsce my mamy już domieszki etanolu do paliwa. Do 95 to jest E10, czyli 10% etanolu jest domieszane do benzyny. W przypadku 98 to jest E5, czyli 5% etanolu. Więc tak jakby pewne domieszki tego paliwa alternatywnego już są w naszych dystrybutorach. I wiadomo, że my możemy tak samo robić, czyli powiedzmy, jeśli mamy pół baku paliwa i nie mamy możliwości dotankowania, możemy dolać sobie chociażby spirytusu i wymieszać benzynę w większej proporcji z etanolem. Nie każdy silnik to znosi, dlatego albo powinny to być proste silniki benzynowe bez czujników, powiedzmy z produkcji lat 90. lub wcześniejszych, ewentualnie import ze Stanów Zjednoczonych silników trochę nowocześniejszych, ale specjalnie do tego przystosowanych. Szanowni Państwo, z alkoholem jest o tyle trudna sytuacja, że w razie W z alkoholem będą takie same problemy jak z benzyną. Alkohol będzie również taką walutą alternatywną. Co nie oznacza, że to rozwiązanie nie ma sensu. Dlatego, że jednym z podstawowych rzeczy, jeżeli chcielibyśmy się przygotować na taki kryzys, to jest produkcja własnego alkoholu. I to jest coś, co warto sobie rozważyć. Można kupić gotową aparaturę, świetnej jakości teraz. I jakie to jeszcze ma rozwiązanie? Taką butelkę alkoholu jesteście Państwo dać w stanie żołnierzowi jako łapówkę, żeby Was przepuścił gdzieś tam przez jakiś checkpoint. Jesteście w stanie zalać tym silnik i pojechać. I w zasadzie dla większości osób będzie stanowiło to jakąś wartość, jeśli za cokolwiek będziemy chcieli to dać. Wymienić się za żywność, czy za jakieś inne rzeczy, które będą Wam potrzebne. O tym na pewno będziemy mówili dalej też, o takich rzeczach służących do przetrwania, o walutach alternatywnych. Tym razem tylko wspominamy po to, żeby nikt nam nie zarzucił, co mi da zalanie spirytusem, skoro tego spirytusu nie będzie. Tak, należy też powiedzieć, że pewnie każdy w garażu ma jakiś rozpuszczalnik, jakąś benzynę nitro, rozcieńczanie, denaturat. To wszystko tak naprawdę można zalewać do tych silników. Oczywiście im większe proporcje z benzyną, tym lepiej. Niemniej jednak pomaga nam to uzupełnienie baku w jakimś stopniu. Zresztą podobnie jest z samochodami wojskowymi, również takimi ze Stanów Zjednoczonych. Można kupić diesle, pick-upy w dieslu, które były przygotowane właśnie do tego, że można je zalać w zasadzie czymkolwiek i one jeżdżą. W opisie tego filmiku wrzucimy też linki do filmików takich specjalistycznych, gdzie dokładnie temat zalewania alkoholem będzie omówiony. With a 429, we had it running on gasoline. This is a jug of some 140 proof alcohol. And we're going to start it and get it running on alcohol. So it's going to run just a little bit on the gas and then it'll go to the alcohol. Warto wspomnieć, że samochodem ucieczkowym warto, żeby był samochód przeznaczony do tego celu. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli nas stać, mamy jakieś inne samochody, które używamy na co dzień, natomiast ten, który jest przygotowany do ucieczki, jest załadowany już
sprzętem, jaki do tej ucieczki będzie nam potrzebny. I musimy tutaj założyć, że będzie to samochód, który jesteśmy w stanie porzucić w każdej chwili i nie będzie nam go szkoda. Może się okazać, że nie będziemy w stanie kontynuować drogi dalej samochodem, albo z tego powodu, że się zepsuje, albo z tego powodu, że ktoś nam go właśnie zabierze, albo z tego powodu, że droga będzie nieprzejezdna i może trzeba będzie go zostawić i kontynuować tą ucieczkę pieszo. Byłoby szkoda, gdyby był to inny samochód. Poza tym mówiliśmy, żeby był to samochód nie rzucający się w oczy, którego nie będą chcieli nam zabrać i żeby był to samochód ze stosunkowo starym silnikiem ze względu na możliwość stosowania tych paliw alternatywnych. To chyba tyle, jeśli chodzi o samochody. Podsumowując, pamiętajcie Państwo, że ta ucieczka może być utrudniona. Te drogi mogą być zablokowane przez kolumny wojsk, przez uciekających, przez blokady na drogach. Dlatego dobrze by było, żeby ten samochód posiadał jakąś dzielność terenową. Jeśli nie jesteśmy w stanie zrobić napędu 4x4, to warto, żebyśmy zadbali o podniesienie zawieszenia, może o trochę lepsze opony, o jakiś sprzęt, który będzie nam niezbędny do tego, żeby w razie czego taki samochód wyciągnąć. Jakaś wyciągarka, linka, łopata, siekierka, żeby w razie czego coś ściąć, podrzucić pod koła, nawet jakieś gałęzie. Te wszystkie rzeczy będą jak najbardziej wskazane. W kolejnym naszym filmie będziemy mówić więcej na temat całego sprzętu, który będzie potrzebny do ucieczki, jak go skompletować, jak go przechowywać, jakimi zasadami się kierować przy doborze, ale również użytkowaniu tego sprzętu. Więc serdecznie zapraszam na nasz kolejny odcinek. Bardzo dziękuję.